Motocykle Supermoto. Co to w ogóle jest za kategoria? Trochę cross, trochę szos. Właściwie motocykl niby do wszystkiego, a może do niczego. Czy w ogóle są jeszcze w ofercie motocykle Supermoto? KTM, Husqvarna, Yamaha już niestety nie za bardzo, więc tutaj pojawia nam się mega fajna perspektywa, czyli przed Wami premiera Suzuki DRZ4 SM. Oglądajcie. Witamy na kanale Mototalks. Ja mam na imię Andrzej. Jeżeli widzicie nas pierwszy raz, to klasycznie klikajcie subskrypcję i oglądajcie nasze filmiki, komentujcie chętnie. Będziemy nagrywać tych filmów jeszcze więcej. A jeżeli szukacie swojego wymarzonego motocykla, to zapraszamy do zostawienia swojego kontaktu w formularzu w opisie filmu. Odezwiemy się do Was, pogadamy, a może coś doradzimy lub coś odradzimy. Przechodzimy do naszego głównego bohatera, czyli do Suzuki DRZ4 SM. Motocykl w kategorii Supermoto. Kategorii, która już zaczęła troszeczkę wymierać. Praktycznie wszyscy producenci zaczęli się z tego wycofywać. Niektórzy szli w mocne, bardzo profesjonalne supermoto, które miały być do wykorzystywania na zawodach, czyli to były motocykle crossowe z kołami supermoto, z super settingiem, z świetnymi zawieszeniami, świetnymi hamulcami, ale były to motocykle bardzo drogie i tak naprawdę do użytku codziennego nie bardzo się nadawały. Ale cechy motocykla supermoto do użytku codziennego, do jazdy w mieście według mnie są świetne. Mamy tu lekką konstrukcję motocykla enduro o bardzo dobrym zawieszeniu i kołach typowo szosowych. Co wyróżnia motocykle Supermoto? To, że mamy tutaj 17-calowe felgi, opony 100% szosowe o najczęściej dość sportowym bieżniku, bardzo dobre zawieszenie o dużym skoku, znacznie mniejszym niż skok w motocyklach enduro, natomiast to zawieszenie pozwala na przelatywanie dynamiczne w mieście z zakrętu w zakręt lub przeskakiwanie po jakichś krawężnikach, nierównościach, pokonywanie tej miejskiej dżungli, gdzie też, nie ukrywajmy, nie ma tylko idealnego asfaltu. I to, co jest zawsze też wyróżnikiem motocykli Supermoto, to ta ogromna przednia tarcza hamulcowa, która pozwala ten motocykl zatrzymać w sekundę lub pozwala na zabawę tym motocyklem, czyli jazdę na przednim kole, dohamowanie w zakręcie, rzucanie tyłem, trochę driftowaniem. Oczywiście mówimy tutaj o już bardziej zaawansowanych użytkownikach, o takiej jeździe bardziej sportowej, ale oczywiście tym motocyklem poza jazdą w mieście, poza korzystaniem codziennym możemy wybrać się na przykład na tor kartingowy, w którym faktycznie ta jazda Supermoto z wyciągniętą nogą do przodu daje nam bardzo dużo frajdy, bardzo dużo fanu. Szczególnie, że siedzimy na tym motocyklu szeroko, łokcie mamy szeroko, czujemy się na nim pewnie. Ta pozycja cały czas jest zmieniana przy dohamowaniu. Możemy się przesunąć naprzód, dociążając przód motocykla. Przy jeździe szybszej przesuwamy się na tył, dociążając tylne koło. Oczywiście jazda na kole przy tak lekkiej konstrukcji nie stanowi żadnego problemu i oczywiście jednocylindrowe silniki, które dają ten kop z niskich obrotów. Oczywiście jeżeli przekroczymy te obroty typu 2,5–3 tysiące, to co pozwala strzelić ze sprzęgła i ten motocykl wyrwać do dynamicznej jazdy, wystrzelić podnieść to przednie koło w górę. Co do szczegółów w tym motocyklu, oczywiście nowy silnik, nowy stary silnik zrobiony na bazie DRZ 400 z 2000 roku. Silnik mocno zmodernizowany, choć oczywiście mamy tutaj wspólne elementy. Wspólnym elementem jest właściwie to tylko wał korbowy i cylinder, pewne elementy w skrzyni, ale oczywiście nowa głowica, nowe bloki silnika, nowa skrzynia biegów, nowe sprzęgło antyhoppingowe, nowy rozrząd, co jeszcze? Nowy tłok o nowym kształcie i oczywiście idąc dalej, wtrysk paliwa o 10 otworach wtryskujących paliwo, przepustnica elektroniczna, sterowana elektronicznie przez system Ride-by-Wire, ale co ciekawe też w takim trochę klasycznym stylu, jak to kiedyś robiła Yamaha, czyli mamy linki, które przechodzą do jakby mechanizmu,
sterowania przepustnicą elektroniczną, czyli to jest taka hybryda, połączenie jakby klasycznego mechanizmu przepustnic linkowych oraz systemu Ride-by-Wire, który pozwala na zastosowanie tej bardziej rozbudowanej elektroniki. Co do silnika, 39 koni mechanicznych. Uważam, że jak najbardziej wystarczająco, aby napędzać ten silnik, aby dawać mu fajnego kopa do oczywiście sportowej jazdy. No wiadomo, bardzo często w supermoto nie liczą się te parametry motocykla, a liczą się umiejętności motocyklisty. To jak motocyklista tym motocyklem przerzuca z zakrętu w zakręt, jak właściwie mocno dohamowuje w zakręcie i dynamicznie z tego zakrętu wychodzi, więc ta moc według mnie w zupełności wystarczy. Szczególnie, że mamy tutaj 154 kg masy, więc jest to bardzo fajna masa jak na motocykle tej klasy oraz świetne zawieszenie upside down z przodu, zawieszenie tylne, które ma regulację dobicia oraz kompresji, więc tutaj tak samo z przodu jak i z tyłu mamy już dwie regulacje w odróżnieniu od wersji Enduro, która ma tylko i wyłącznie regulację tłumienia. Oczywiście skok zawieszenia w tym motocyklu w tej wersji jest mniejszy niż w wersji Enduro, co prawda o dosłownie parę centymetrów. Tutaj mamy 26 cm skoku przodu, 27 cm skoku, 27,7 cm jeżeli chodzi o tył motocykla. Reszta właściwie jest bardzo bliźniacza z motocyklem Enduro. Oczywiście poza tarczą hamulcową, która zawsze w tych motocyklach Supermoto jest ogromna, pozwala na dużo lepsze wyhamowanie tego motocykla, bo też nie ukrywajmy, tym motocyklem uzyskuje się troszkę większe prędkości i ta jazda asfaltowa po prostu musi być bezpieczniejsza i musimy mieć możliwość ten motocykl momentalnie zatrzymać. Co do elektroniki, mamy tutaj oczywiście tryby jazdy ABC oraz kontrolę trakcji też w kilku poziomach. Co do ABS-u, w tym motocyklu możemy wyłączyć sobie tylne koło, zarzucając tyłem. ABS w przednim kole zawsze jest włączony, w przeciwieństwie do wersji Enduro, gdzie tam możemy sobie ten ABS całkowicie wyłączyć. Co do nowości jeszcze w tym motocyklu, mamy tutaj nową ramę, która została wzmocniona. Jest to rama oczywiście stalowa. W tej ramie mieści się miska olejowa, zbiorniczek olejowy z bagnetem. Tutaj mamy koreczek. No więc tutaj sucha miska olejowa, jakby dzięki temu, że ta sucha miska olejowa została zastosowana, na pewno motocykl w jakimś takim mocnym złożeniu nie ma utraty smarowania, ponieważ wiadomo, sucha miska olejowa pozwala na smarowanie praktycznie niezależnie od pozycji silnika, czyli jazda na kole też nie będzie stanowiła dla tego motocykla problemu, smarowanie cały czas będzie zapewnione. Rama, nowy tylny wahacz, też oczywiście tutaj mamy wahacz aluminiowy, ładny kształt, ładnie jest to wszystko tutaj przedstawione i tutaj jeżeli chodzi o układ wydechowy, no to na pewno pewna modernizacja u wielu użytkowników nastąpi. Jest to układ wydechowy, który spełnia normy Euro 5+, więc chodzi poprawnie, ale nie jakoś super tam basowo, więc te rzeczy to pewnie dla użytkowników będą do wymiany. Co do kół, mamy tutaj 17-calowe obręcze, mamy zastosowane opony typu jakby szosowego. W przypadku tego motocykla są to Dunlopy Sportmax 0,52. Co do wymiarów tutaj tych opon, no to 140 z tyłu i klasycznie z przodu 120. I tutaj uwaga, opony dętkowe, więc tutaj mamy klasyczne rozwiązanie co do dętki. Motocykl produkowany w Japonii i to jest super właśnie, że tutaj Suzuki nie poszło w jakieś tańsze rozwiązania, tylko faktycznie mamy tutaj Japończyka z krwi i kości, dlatego też motocykl jakby ten też musi swoje kosztować. Raz, że dostajemy naprawdę świetne wyposażenie jak na motocykl typu Supermoto, właściwie od razu nadaje się do sportowej jazdy, ale oczywiście też ta jego cena będzie troszkę wyższa niż popularnych aktualnie Chińczyków, no ale też będzie sporo tańsza od KTM-a SMCR, czyli od Husqvarny 701, więc na pewno to będzie substytut dla osób, które kochają Supermoto, brakuje im tej kategorii, a nie chcą wydawać fortuny na KTM-a.
Słuchajcie, no właściwie tutaj tyle, jeżeli chodzi o prezentację. Motocykle dostępne w salonach Suzuki od sierpnia 2025, więc jeszcze troszkę musimy na nie poczekać, ale myślę, że warto. Na pewno jest to fajne rozwiązanie dla kogoś, kto, no jakby komu brakuje takiej klasy motocykli do szybkiej jazdy po torze, ale właśnie w stylu supermoto, bądź do codziennego użytkowania w mieście. Na pewno supermoto, każdy, kto jeździł motocyklem supermoto, wie, jak dobrze się tymi maszynami jeździ w mieście, w tej naszej ulicznej dżungli. Także dziękujemy Wam za oglądanie tego odcinka. Oglądajcie, subskrybujcie nasz kanał. Dzięki wielkie i do zobaczenia.